Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Anno 117 Pax Romana. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować nasze spotkanie ze starożytnym Rzymem. Budujemy na podstawie map, na podstawie tego, co kiedyś było w rzeczywistości. I tak też po zorientowaniu się tutaj i po zagłębieniu się w mapy, które mamy dostępne, uznałem, że cała ta zabudowa mieszkalna nie zaczynała się tutaj tak naprawdę. Zaczynała się ona od początku, nawet dosyć dalej za tą wyspą, czyli prawdę mówiąc, śmiało możemy zaczynać zabudowywać mieszkaniami od początku tutaj tego mostu, bo tutaj z mapy mi wynika, że nawet kawałek dalej jeszcze te domy były i one się tak tutaj przy brzegu i im dalej, tym bardziej się rozciągały. Więc tak też sobie to rozplanujemy, że zaczniemy sobie budować nasze domy już tutaj od samego mostu, ciągnąc sobie tutaj to wszystko w dół, gdzieś do tych gór. Cały ten obszar będzie tak typowo mieszkalny, tak zresztą jak było to w starożytnym Rzymie. Na początku mojego odcinka chciałbym powitać wszystkich nowych widzów, nowych i oczywiście tych, którzy już tutaj ze mną są w kolejnym odcinku. Także bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Pamiętajcie wrzucić łapeczkę, podbić film. Macie możliwość wspierania kanału. Wtedy otrzymujecie dostęp do wcześniejszych odcinków, fajnych emotek, różnych bonusów, które tam na Was czekają. Dobra, to lecimy z budową i teraz tak, zaczniemy sobie od naszej piekarni, tak żebyśmy już tutaj mieli pierwsze z dodatkowych wymagań załatwione i do tego musimy jeszcze rozpocząć produkcję garum, czyli takiego przysmaku robionego ze szprotek. W tym momencie, żeby to zrobić, musimy sobie ze szprotek, z makreli szprotki, to my już tutaj łowimy. No i teraz, a propos portów, no bo to jest właśnie ciekawa rzecz. Mamy trzy porty. Mamy ten, który był na początku, po prawej stronie i na dole. I tak sobie myślę, że ten na dole właśnie będzie takim punktem militarnym. On jest tutaj otwarty na całą mapę, więc tu sobie zrobimy wszystkie struktury militarne, tak żeby przyjmować ewentualnie jakieś ataki, to właśnie na ten port. Ten sobie zrobimy, jak już mamy właśnie taki produkcyjny, zresztą jest też po stronie produkcyjnej, więc tak sobie tutaj to zorganizujemy, żeby właśnie tą szopę z makrelami tutaj postawić, a ten zobaczymy, może wykorzystamy też pod militaria, może nie wiem, czy będą jakieś tutaj możliwości związane z turystami, bo tak to też było w tym Anno, więc zobaczymy, czy jakoś to sobie będziemy w stanie wykorzystać inaczej. Natomiast w tym momencie zróbmy sobie ten port pod produkcję. My sobie tutaj to tylko tak delikatnie przesunę o jedno, zaraz Wam pokażę też dlaczego. Dodamy sobie jedną szopę, drugą jeszcze nie możemy, ale to za chwilkę powinno się udać. Dobra, jest to. Ja chciałbym wypuścić sobie tutaj takie molo z jednej i z drugiej strony. Na razie sobie może zróbmy po prostu do wysokości gdzieś tego naszego budynku z jednej i z drugiej strony, a później może pociągniemy to gdzieś tam dalej, zobaczymy. W każdym razie, na razie niech tak sobie zostanie. Mamy do tego jeszcze solanki i to też jest obszar portowy, który musimy sobie tutaj zorganizować. Myślę, że z jednej ze stron sobie to postawimy.
Tak, myślę, że tutaj będzie w porządku. Pociągniemy sobie tylko drogę. Tu sobie pociągniemy jeszcze ścieżkę w ten sposób. I myślę, że nawet tą w drugą stronę też sobie pociągniemy. Tak mniej więcej. O. Dobra. Coś takiego myślę, że będzie w porządku. W razie czego postawimy sobie jeszcze magazyn z drugiej strony, jak tam będzie za ciasno dla nich. Dobra. Mamy jedną kafelkę dodatkowo, to sobie mogliśmy już to postawić. Pracowników na razie jeszcze mamy w porządku, jeszcze jest ok. Natomiast musimy o tym pamiętać i musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, bo a w ogóle to zacznę od takiego fajnego poradnika, ja wam coś pokażę. Jak sobie zrobicie Ctrl+Q, macie super statystyki i wydaje mi się, że to jest mega pomocne w zarządzaniu właśnie i w produkcji wszystkich tych dóbr, które mamy w mieście, bo teraz zauważcie sobie taką rzecz. Glina, która nam powstaje, aktualnie produkcja to 2 gliny. To chyba takie w uproszczeniu. Natomiast popyt na tą glinę, czyli pobiera do dachówek tylko jedną, czyli śmiało możemy dodać jeszcze jedną tutaj kafelkownię. Kafelkownię sobie możemy dodać tutaj w ten rejon taki najbardziej podatny na pożary. I taki sobie dodamy wtedy tak naprawdę. Czekajcie, może gdzieś tutaj po prostu. Odwrotnie chyba, nie? O. I zróbmy sobie tak. I w tym momencie powinna być ładnie ta produkcja wyzerowana, czyli 2 gliny wydobywamy i po jednej do każdej sobie przypisujemy. Dobra, kolejna rzecz, jaką moglibyśmy sprawdzić, to, moi drodzy, węgiel drzewny. Węgiel drzewny tutaj podaż to 4, aktualny popyt to 2, więc mamy tutaj w zapasie. Problem jest, widzicie, z pszenicą, bo mąka inaczej. Podaż 1 sztuka, a popyt 2, czyli na jeden młyn są tak naprawdę potrzebne 2 pola pszenicy. I takie 2 pola musimy sobie, znaczy 2, już jedno mamy, więc w zasadzie tylko drugie. Proszę, dostępne są nowe opcje, bardzo fajnie, podochodziły nam nowe rzeczy. I my sobie takie pole musimy też tutaj wziąć i dostawić. O nie, nie pole owsa, czekajcie, to było przy chlebie pole pszenicy. I w tym momencie my sobie postawimy to tutaj. I pięknie te pole sobie zasiejemy. Dobra. Coś takiego. Tutaj będziemy budować sobie te domy, rozrastać się tak mniej więcej przy polu lawendy. Tutaj będziemy te zabudowania kończyć, więc w zasadzie jakbyśmy sobie pociągnęli troszkę tak te pola. O, ile tam jeszcze? 40. Dobra, oni sobie będą tu szli, więc myślę, że jeszcze możemy nawet nieco sobie podciągnąć w górę. O. Tak, tak, tak. No i dobra. I tu będzie zakończenie. Puścimy sobie tutaj drogę. I w tym momencie jeszcze te pola, jeszcze 6 gdzieś musiałbym wcisnąć. No dobra, chyba się podzielimy trochę tą lawendą.
Dobra, myślę, że tak jest w porządku. I ok, więc to mamy załatwione. W takim razie mąka powinna być już ładnie produkowana na bieżąco. I będziemy mieli dwie mąki, jedna jest potrzebna, czyli w razie czego jeszcze jedną piekarnię moglibyśmy postawić i mamy ładną produkcję już wykorzystaną. I teraz tak, ta piekarnia będzie już dawać nam przychody tutaj, zwiększać. Czyli tak naprawdę tą drugą piekarnię moglibyśmy usytuować gdzieś w tym miejscu, żebyśmy też wyciągali sobie trochę więcej z przychodów jakby z tego terenu. Więc ja sobie tak myślałem, bo przeglądając tutaj te mapy, w zasadzie tutaj jest kilka tych domów, które mogłyby być przerzucone, ale jeszcze zanim, właśnie, bo zanim to tutaj chciałem sobie zrobić, tu macie, nie, czekajcie, bo mi się to, chciałem to zrobić w ten sposób, bo tutaj jest ta główna ulica, która idzie przez sam środek Rzymu i w tym momencie chciałem ją pogrubić, czyli żeby ona się tak w miarę odznaczała tutaj, zrobić ją podwójną. W tym momencie ta główna ulica, ona sobie będzie szła w tą stronę i pewnie pójdzie sobie jeszcze w tamtą stronę. Zobaczymy, jak to tam po mapie było, bo już dokładnie nie pamiętam, ale mamy w tym momencie pogrubioną ulicę i tutaj jest miejsce na te wszystkie kolejne struktury, ale tutaj to są tak naprawdę struktury już mieszkalne, więc ja sobie pozwolę przenieść te budynki w tamto miejsce. Dobra, to sobie postawimy tutaj i tym samym tutaj mamy miejsce na to, żeby taką piekarnię sobie gdzieś usytuować. I patrzcie, jak ładnie, robiąc ją w tym miejscu, łapie nam zasięgiem praktycznie na całość. Tak, i tak sobie to też postawimy, tylko musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Ona już tutaj podnosi nam też poziom możliwości zapalenia, nie? Ten poziom pożarów. Więc oprócz magazynu, który musimy sobie tutaj postawić i ten magazyn sobie byśmy postawili też gdzieś tutaj, możemy to zrobić inaczej. Możemy to zrobić tak, że to miejsce, które mamy tutaj przeznaczone na te budynki specjalne, to sobie jeszcze oddzielimy tutaj krechą i po prostu przesuniemy wszystko w prawo. Na tyle jest tu miejsca, że na to nam pozwoli, a my będziemy przynajmniej mieli już tutaj załatwiony taki temacik. Tylko zanim co, to jeszcze zrobimy sobie tak i tak. Tą ulicę, zostawimy ją. Dobra, i myślę, że tak by było w porządku. Oni też dostaną sobie magazyn i tutaj do końca oddzielamy sobie ten teren pod budowę. Patrząc na to, że my tak naprawdę potrzebujemy sobie jeszcze postawić budynki związane właśnie z pożarami, czyli tutaj coś takiego. Ok, to ładnie nam się wkomponuje.
tu sobie przeciągniemy, czyli tu będziemy mieli ten plac na te budynki specjalne, a tutaj ładnie sobie zrobimy, połączymy i zrobimy sobie ten plac, który widzicie, czyli brukowany plus połowa koloseum. Dobra, i to by było całkiem fajnie. Też patrzcie, że praktycznie nam tutaj bardzo daleko sięgają ci strażacy, więc bardzo przyjemnie. Piekarnia będzie sobie jeździć, ale no, będzie sobie jeździć do tego magazynu, bliziutko będą piec i zwiększą nam też dochody tutaj tych parceli dookoła. Dobra, czyli tak, główną ulicę mamy piekarnię, czyli tu już ładnie powinno się nam uzupełniać. Tak, owsianki jeszcze troszkę nam brakuje i garum, która się będzie teraz uzupełniać, bo garum sobie teraz zrobimy. Czyli tak, makrele mamy, solankę jeszcze nie, bo solankę mieliśmy sobie w projekcie, więc możemy już postawić. Bardzo ładnie. I w tym momencie wytwórnia garum. Czy oni nam tutaj, oni zmniejszają zadowolenie, ale zwiększają przychody, więc tak naprawdę lepiej z tym zadowoleniem uważać, żeby nam tutaj nie robili problemów. Dlatego my sobie to produkcję garum zrobimy tutaj, można powiedzieć, w tej dzielnicy żywieniowej. Może sobie postawimy tutaj, czekajcie, tak żeby też trochę łapało. W zasadzie jak tu sobie pobudujemy te budynki, to nam coś tam będzie łapać. Tylko że troszkę za daleko. Wydaje mi się, że tutaj po prostu sobie to zrobimy. Mam nadzieję, że aż takiego dużego wpływu na zadowolenie w tym miejscu nie będzie. No i dobra. Za chwilkę sobie zobaczymy, czy tam nie trzeba dobudować jakiejś wytwórni, czy solanki, czy cokolwiek, żeby tutaj ładnie się to nam uzupełniało. Natomiast spójrzmy na wymagania. I owsianka. Owsianka, której pewnie będzie brakować, no właśnie, której brakuje. Więc co? Musimy dołożyć owies. I ja myślę, że ten owies to sobie tutaj spróbujemy opleść te rejony startakiem. Więc wracamy sobie do jedyneczki. Owsianka, uprawa owsa. Tu ładnie nam się ta uprawa mieści. I w tym momencie zrobimy sobie całe tutaj pole tego owsa. O. Myślę, że jest w porządku. Tylko co, owiec był chyba 1:1, nie? To jeszcze sobie zobaczymy, czyli produkcja, tak, produkcja 2, popyt 1, czyli w zasadzie możemy sobie dobudować to 1:1 i drugie stoisko z owsianką, aż czekało tutaj chyba, żeby ładnie je tutaj wsadzić. Tylko tak się zastanawiam. Wejście. Może tak sobie zrobimy. Troszkę inaczej, żeby nie było tak samo wszystko. Dobra. I w tym momencie będziemy mieli już uzupełnione wymagania, jeśli chodzi o tą owsiankę. To nam się uzupełni. Tak naprawdę będziemy mogli przejść dalej, czyli mamy służbę publiczną. Karczma, sanktuarium,
Grammaticus, ale czekajcie, karczma, bo brak zasobów, to po prostu karczma stoi i nie mają... Nie. Musimy sobie zobaczyć, o co im tutaj się rozchodzi. A, okej, po prostu troszkę było za daleko. Ten jeden dom tutaj na skraju biedny nie ma dostępu do karczmy. Okej. To w takim razie to jest dobrze. Musimy sobie podnieść kilka jeszcze tutaj mieszkań. Tak, bo widzę, że brakowało nam kilku tych robotników. Dobra, jest w porządku. Myślę, że w tym momencie musimy sobie też zastanowić się nad właśnie tą strażą pożarną, ale w tym miejscu. Więc robiąc te domy, tak jak pokazywałem wcześniej, myślę, że śmiało możemy sobie tutaj postawić tą straż pożarną. I tak bym to chyba postawił, tylko oni są... O, właśnie, może coś takiego bardziej. Tu będą mieli wyjazd. Dobra. I służba miejska, ale to sobie dostawimy gdzieś tam później, bo na razie z tym nie ma żadnego problemu. Dobra, jeszcze drogę sobie tu dorobimy. O. Okej. Myślę, że jest w porządku. Troszkę nam spadło złoto, ale już plus 224, także bardzo fajnie. Zwiększamy ten dochód, także jest dobrze. Ok, ja zacznę sobie szybko na produkcję. Tutaj wszystko mamy ładnie pouzupełniane. Jest ok. Dobra, niczego nam nie brakuje. Możemy przejść dalej. Słuchajcie. Więc czas odblokować kolejne rzeczy. Mamy Sanktuarium i mamy Grammaticus. I to są te rzeczy specjalne, które wydaje mi się, że będziemy sobie mogli gospodarować właśnie w tym miejscu. Zobaczmy, jak one są duże. Tu mamy Sanktuarium, ok. Ja sobie poszukam na mapie, gdzie takie Sanktuarium się znajdowało, albo gdzie by mogło być, a drugie to Grammaticus, o, czyli takie... Aha, coś takiego, dobra. Coś takiego to już widziałem gdzieś, więc myślę, że gdzieś sobie to poszukam, tylko to chyba drogie jest, nie? Tu 1000 musimy za to dać, za to 1500. No ale patrząc na to, że już ładnie nam przybywa, widzę tej kasiorki, to będziemy w stanie gdzieś to za chwilkę sobie tam umiejscowić. No zanim co, to zobaczmy, co im w takim razie jeszcze potrzeba. Właśnie tego Sanktuarium i Grammaticusa. Tutaj jeśli chodzi o mody, aha, jeszcze nie jest odblokowane, bo musimy tutaj awansować trochę ludzi i gospodarstwa domowe, amfory i oliwa z oliwek. Też jeszcze trochę musimy mieć tych plebejuszy. No to słuchajcie, nie zostaje nam nic innego, jak dołożyć mieszkań. I w tym momencie my sobie polecimy tak jak tutaj zakładałem, czyli polecimy sobie po prostu sobie polecimy. Czekajcie, bo się muszę tutaj, może od tego zaczniemy. O, właśnie, coś takiego. Tak, tu sobie zrobimy, może tu sobie zrobimy jakąś przerwę. Coś tam sobie fajnego wstawimy. I tu. Tak. Ok. Tym samym te drogi, które nam tutaj wychodziły,
ładnie sobie domkniemy. O. Dobra. No, czy ja wiem? Może domek. I w tym momencie też musimy sobie zrobić tak, jak tutaj na mapie wskazują mi te drogi. Aha, poczekajcie, bo my już jesteśmy w ogóle na etapie, że tego drewna mamy aż za dużo, więc sobie połączmy już też te mosty, żebym ja tutaj miał już jakiś punkt odniesienia. Więc na pewno most, który przechodzi przez tą wyspę, chyba jest najbardziej kluczowy, najbardziej efektywny, efektowny, więc moim zdaniem to przechodzi jakoś w ten deseń, a tutaj idzie pod kątem wprost na o właśnie, czekajcie, tak, a tutaj sobie wchodzi prosto na ten na tą połowę Koloseum. I tak też sobie to pociągniemy. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Tu sobie budujemy. Tu jest ten wybrukowany teren. Dobra. Czyli to będzie jeden, to będzie drugi. To sobie możemy od razu dołączyć tutaj. Czekajcie, może nawet nie. Pójdziemy sobie tak, o. Czyli tu i tu, dobra. A to sobie usuniemy. Nie podoba mi się. Nie przesadzajmy ze wszystkim, ale myślę, że z tym sobie po prostu możemy już z tego miejsca zejść tu. O właśnie, dobra. Teraz jest gitarka. Czyli to będzie ten most na wyspie i jeszcze jest ostatni most, czyli przed wyspą w tym miejscu. Tylko że jego zrobimy sobie po usunięciu tego sanktuarium, chociaż nie wiem, czy to sanktuarium to nie będzie czasem do odbudowy? Nie, usuń ruiny. Nie, dobra. Czyli do usunięcia. W porządku. Co teraz, moi drodzy? Musimy jechać dalej z mieszkaniami, bo to kilka mieszkań tylko nam tutaj doszło, więc w zasadzie za bardzo nic. Tylko muszę się jeszcze tak zobaczyć. Myślę, że jeszcze jeden tutaj. Jakiś tutaj. My sobie to tak troszkę obudujemy. O, tu. Tu sobie zrobimy w ogóle takiego typowego. Ścieżki. Tak, zróbmy tu. Połączymy sobie z tym. I tu sobie połączymy te domy. I w ogóle tą ścieżkę to myślę, że możemy sobie poprowadzić. O, tu nam się ładnie w ogóle łączą te drogi. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak to jakoś wyszło. Ale to, żebyśmy mieli mniej więcej obraz, to sobie poprowadzimy... Aha, tak się nie da za bardzo. Czyli patrząc na to, że to szło tutaj, czekajcie.
Jak tak polecimy, to trochę będzie za daleko. Myślę, że coś takiego. Dystans zachowamy, dobra. Później, jak będziemy stawiać mury, to te mury będą szły tutaj, zaraz przy tych polach, do samych skał, broniąc nas tutaj przed wrogiem. Tu będziemy sobie przechodzić i aż za tym mostem będziemy łączyć się murem. Albo w ogóle pociągniemy już tutaj do skał, zobaczymy. Według map mury kończyły się zaraz za mostem, no ale to zobaczymy, jak to tam wyjdzie w praniu. Tym samym mamy tutaj fajny teren do tego, żeby dołożyć tutaj tych mieszkań. Myślę, że na razie zrobimy sobie go tutaj. Prosta zabudowa. I nawet wiecie co? Tak sobie zrobimy, że nie będziemy sobie łączyć ich, tylko fajnie tutaj zrobimy sobie jakiś taki dziedziniec, nie? Tu sobie połączymy. O, coś takiego. Fajnie. Ja już czekam, żeby mi odblokowali to dekorowanie. To gdzieś sobie tam spróbujemy już coś poustawiać. Ale musimy pamiętać, że tutaj też musimy wrzucić targowisko i musimy wrzucić karczmę. I tak chyba będziemy musieli zrobić, że sobie przesuniemy. O, a my tutaj? Nie, tu jest elegancko. Tak, tu mamy wszystko, więc tak naprawdę te domy musimy sobie... Kurde, to mi się cały czas... Musimy to przesunąć. Nawet chyba tutaj po prostu niżej. Czekajcie. Dobra, pojedynczo. Na razie tak. To targowisko, dobra, musimy je sobie usytuować tutaj. Badania wojskowe są już do twojej dyspozycji, dobrze. O, nawet moglibyśmy tak zrobić. Dobra, ja rozumiem, że są. My tu mamy teraz ważniejsze sprawy. O, słuchajcie, zrobimy tak, że zrobimy sobie to po środku. Tu sobie puścimy jeszcze drogę. Tak. O, właśnie. Sięgają? No idealnie sięgają od tej strony. A my sobie jeszcze przeniesiemy troszkę tutaj. I będziemy musieli sobie jeszcze tą karczmę zrobić. O, no, obok siebie. Wszystko tutaj ładnie połączone. W tym momencie zrobimy sobie jeszcze to tutaj i drogę. No niestety, muszę szybko wybudować jeszcze kilka domów i zebrać te deski, bo już zaraz mnie wygonią z nimi. No co jest? Jeszcze nie... Dobra, jeszcze jeden teraz. Dobra, w końcu. Wow.
i pyk. Dobra, i tu sobie zrobimy fajne dekoracje dookoła. Oni mają ładne miejsce na... Tylko czy karczma mi już tu nie sięga? No właśnie. Karczma mi tu już nie sięga, więc karczmę będziemy musieli zrobić troszkę inaczej. To w takim razie tutaj tą drogę out, a tutaj elegancko wchodzi karczma. Myślę, że jest w porządku. I nasze domki sobie dołożymy. Ale tak to trochę mi się tutaj nie układa. Nie podoba do końca, więc to musimy sobie na razie usunąć. O, dobra. I tak będzie w porządku. Mhm. O. I tutaj też tereny zielone będą tutaj też. Sięga, wszystko sięga. Tu jest gitara. Dobra. To teraz sobie doustawiamy te, które tutaj płaczą bez drogi są. Zaraz wszystko będzie. Mhm. Tu i tu. No, bajka. Dobra, i my sobie tak właśnie z tym polecimy. Nawet może później... Aha, odbić pewnie nie odbijemy. No ale dobra. Coś wymyślimy. To się douzupełnia budynkami. Może właśnie nawet takimi specjalnymi, nie? Co prawda tutaj na dole według mapy po prostu zabudowania były mieszkalne, może wojskowe, tak to wygląda, nie do końca sprecyzowane, ale to by się nawet zgadzało, wiecie, jak tu byśmy sobie zrobili ten port militarny, a tutaj gdzieś te właśnie koszary i tak dalej, może nawet tutaj niżej, to by to fajnie ze sobą współgrało. Zobaczymy, miałoby to odzwierciedlenie wtedy na mapach starożytnego Rzymu. Ok. Na ten moment, wow, 412, to mi się podoba. W tym momencie możemy sobie jeszcze tutaj kilka domów podciągnąć, także tak. Dobra, mamy trochę robotników. Zobaczę ten garum, dobra? Czy coś tam trzeba poprawić? Garum, mamy podaż soli, mamy dwie, jedną potrzebujemy, a tutaj makreli też dwie, jedną potrzebujemy, a to znaczy, że garum mogłoby być produkowane z dwóch wytwórni. Z dwóch wytwórni, to skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tego, moi drodzy, i sobie to postawmy. Będziemy musieli jeszcze nowe miejsca na pola wymyślić. Może pójdziemy tu. Troszkę, niech się to usunie, aż znowu będzie mi leżeć ta deska pół roku. Dobra, nic nie szkodzi. Robimy sobie drugą wytwórnię garum i jest ok. Myślę, że będzie dobrze. I inne już chyba są w miarę, nie? Aha, właśnie, owce. Ja wcześniej widziałem, patrzcie, mamy full owiec w ogóle. To znaczy, że ale nawet nie mamy przestrzeni. Przydałoby się jeszcze dołożyć w takim razie jedną do produkcji tych pilosów, nie? To jak złoto by nam tutaj się przydało. Patrzcie, przychody też są +1, także o tak zrobimy.
tylko że z drugiej strony. O. I tu jeszcze droga, którą sobie pociągniemy. Pociągniemy sobie tak. Dobra, myślę, że jest w porządku. Szkoda, nie? Marnować, skoro jest miejsce na pilosy, to niech to przerabiają i będzie spokój. Ładnie. Dobra, no to mamy kolejny krok do naszej ostoi tutaj starożytnego miasta. Zobaczymy, dokąd nas to tak naprawdę zaprowadzi. Próbujemy zbudować coś naprawdę fajnego, innego niż zwykle, więc pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach, a teraz życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć!